Witam się z Wami i rozpoczynam ten dzień, słuchajcie, od mierzenia stroju sportowego. Kupiłam sobie, bo tam to wszystko mam za duże, już część musiałam wyrzucić, też wiecie, to one się niszczą, prane non stop. Ale też prawda jest taka, że to wszystko było na mnie za duże. Ja cały czas w tych za dużych rzeczach, które były kupione na te moje stare rozmiary chodziłam. I pomyślałam, że potrzebuję nowych, no bo ja ćwiczę codziennie, znaczy 5 razy w tygodniu, no ale to codziennie. I potrzebuję, żeby coś dobrze trzymało mój biust, bo jak za duży stanik, to on lata. Szczególnie źle jest przed okresem, kiedy one są takie nabrzmiałe i takie ciężkie. No i wiecie, z tym to jest trafisz albo nie trafisz, ale chyba trafiłam. Już Wam się pokazuję. Chciałam kolorowe, więc jest zielony i właśnie taki fiolet, lilak. I tak wyglądam, słuchajcie, już się tak wyglądam. Te leginsy są po prostu genialne. Nie mam tego mikrofonu, więc będę krzyczeć, ale naprawdę moim zdaniem ten strój jest genialny. Wszystko jest super, wszystko jest w rozmiarze SM i wszystko jest super, nic mi się nigdzie nie dzieje. Czuję się rewelacyjnie w tym stroju. Fajnie, że w końcu będę tak, że wszystko pasuje, bo właśnie górę miałam co innego, dół co innego, a czemu? Jak ćwiczę, to też chcę się na tej bieżni dobrze czuć i dobrze wyglądać, czemu nie? No i moim zdaniem bardzo fajny. Co to jest za marka? Ja Wam może to spróbuję. Moraj, o, to jest Moraj, sklep Moraj. SM Violet, fiolet. O, top. No, także naprawdę, to też jest SM. Mega, bardzo to jest wygodne, kurde, turbo, słuchajcie. Turbo i w ogóle biust jest dobrze trzymany. Naprawdę tak konkretnie, no mega. Akurat jak to nagrywam, to jest piątek, jestem już po treningu, więc nie wypróbuję sobie, ale to nic, w poniedziałek sobie wypróbuję. Chcecie, żebym się pokazała w innym kolorze? Jak? Muszę sama zdecydować. Jeszcze zmierzę ten drugi kolor. W tym jest wydaje mi się, że dobrze, ale jeszcze zmierzę ten drugi. Wydaje mi się, że w tym kolorze jest jeszcze fajniej, takim turkusowym. Naprawdę mega się w nim czuję, w tych strojach, ale będę, od razu chętniej będzie się ćwiczyło, co? No naprawdę, mega. Nie no, są mega. W ogóle jakie są długie, fajne te getry. Naprawdę, bardzo wygodne, fajnie się je nakłada, bezproblemowo. Ekstra. Nic się nie roluje też, wiecie, bo tu często to się to roluje. Przy tamtych moich, mimo że były za duże, to i tak się rolowało. Po prostu taki materiał, no nie wiem, w każdym razie jestem zachwycona. Turbo super zakup. I to zapłaciłam za 4, słuchajcie, za 2 komplety, czyli za 4 rzeczy 170 zł. Były jakieś rabaty, że w kompletach się kupowało, to było taniej i ogólnie była jeszcze jakaś promocja. Moim zdaniem zrobiłam deal życia, wydajcie mi znać. Przychodzę do Was, ale najpierw coś pod oczy, bo pod oczy to muszę koniecznie. Używam tego Hadray, bardzo fajne to jest, mega lekkie, ale bardzo silnie nawilżające. Bardzo lubię, ale po co ja dzisiaj przychodzę? Nałożę sobie zaraz serum, moje ukochane stopy na zaskórniki, przeciwzaskórnikom i kupiłam sobie golarkę do twarzy w końcu, ponieważ wiecie, to się zużywa, to po pierwsze, a po drugie to powinno być używane jednorazowo, bo to za moment rdzewieje i tak dalej, no generalnie to jest twarz, więc lepiej uważać z takimi rzeczami. A golarka właśnie jest taka, że bezproblemowa, no tak to ujmę. Nakładam serum, dlatego że wtedy nie uszkodzę sobie naskórka.
I normalnie to bym nałożyła retinol, ale ponieważ no muszę nałożyć coś, co trochę jak ściągnę tą golarką, to nic nie będzie. Kupiłam sobie akurat brown. Są różne Wilkinsony i tak dalej, ale kupiłam brown. Zapłaciłam 100 zł. I no jest taka mini. Jezu, jak ja mam to otworzyć? Dlaczego ja tego nie mogę? Słuchajcie. Dobra, czekajcie, tu jest. Tu to wszystko jest zabezpieczone. Matko. O, i ona jest taka. Ja mam nadzieję, że ona jest naładowana, powiem szczerze, bo ja przychodzę do Was i wolałabym. Widzicie, tu jest taki do czyszczenia. I co? Tutaj jest. Nawet nie ma ładowarki, pewnie muszę sama sobie znaleźć. Dobra, to ciężkie jest. Jest instrukcja obsługi. To się jakoś ściąga. O, tu jest bateria nawet już. Super. To czyli tego się nie ładuje, to jest na baterię. No i teraz sprawdzimy. O matka, czemu to takie brudne? Dobra, teraz sprawdzimy. Jest światełko, żeby było widać w ogóle te włoski. No, chyba goli, słuchajcie. Tu też będzie widać. Aha. Dobra jest. To w ogóle nie boli. Tego jakby ciężko w ogóle uwierzyć, że to goli cokolwiek. Właśnie przez to, że ja tu wąsa nie ma, nie? Że to chyba tylko tak, wiecie, podcina. Ale to też chodzi o to, żeby tylko podcinało. Mi nie chodzi o to, żeby wyrywać włoski. Tylko żeby po prostu ten meszek ładniej, dużo ładniej wygląda makijaż, kiedy nie mamy tego meszka. Ale fajnie, bo mnie zacinały te. Tu tak nie czuję, żeby mnie coś miało zacinać. O, no. No, to jest to. Ale mam gładką skórę. Mega. Fajnie. Naprawdę. Mega komfortowe to. Powiem Wam tak. Mega. A jeszcze, czekajcie, bo jeszcze chcę. Tu. Tu jest zawsze takie między brwiami jeszcze, nie? A brwi tu. Bo tu wiecie, też tutaj na ogół wyrywam, ale mogę sobie to trochę przyciąć, żeby je właśnie wyregulować delikatnie. To jest sztos. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Ale pięknie. Pięknie, ale gładko. No i dobra, nakładam pielęgnację, także polecajka. Przychodzę do Was i będę robiła sobie makijaż, a przy okazji, że będę sobie robiła makijaż, to będę Wam odpowiadała na Wasze pytania. Dosłownie kilka się pojawiło, więc chciałabym udzielić odpowiedzi w miarę możliwości moich. I przy okazji będę się malowała po prostu. Zrobiłam sobie dzisiaj peeling tym Hadray. To jest taki peeling mechaniczno-enzymatyczny. No i to polega na tym, że generalnie nakładacie go na twarz, chwilę trzymacie, a później jeszcze mechanicznie go szorujecie tymi granulkami po twarzy.
Trzymałam za długo i myślałam, że to nie zejdzie, ale na szczęście w miarę zeszło, ale jeszcze gdzie widać, że za długo był trzymany. Ale nie o tym. Też chciałam Wam tylko pokazać, że paletka YSL została wykończona. Jest denko, już z tych rogów to nawet nie będę tego, wiecie, zabierała. Paletka do wyrzucenia, no i chciałam już bronzer zużyć i też już. Ja tego środka nie wydłubuję, nie należy do takich osób. Uważam, że jak jest na równi, to już jest zużyty, bo nie mogę nim smarować po twarzy, więc zużyty. Dzisiaj sobie wezmę w takim razie. Myślałam, żeby ten Diora wziąć, ale ten jest stary i może ten bym trochę poużywała, a że też już takie jest dosyć wgłębienie, to zobaczymy, jak się dokopię do denka, to będzie dobrze, jak się nie dokopię, to się nie dokopię. Dzisiaj go używam, no i chyba dzisiaj zużyję też ten już jeden korektor, bo też używam go do mieszania z podkładami. On mi świetny kolor daje po prostu. I użyję sobie właśnie dzisiaj, też już zobaczcie, jakie mam zużycie. Także jak się codziennie używa produktów, to bardzo szybko znikają. Chciałam Wam powiedzieć, że tę paletkę zużyłam w 3 miesiące. To ja myślę, że to jest niezłe. No i dzisiaj wyciągnę jakąś jeszcze paletkę do takiego codziennego po prostu używania właśnie. Tu teraz jeszcze trochę pod okiem i tak naprawdę to już będzie to wszystko. Tak, wszystko. Wszyściutko, już więcej nic nie ma. Dobra, puściutkie. Także to też już do wyrzucenia. Fajnie. No i zaczynam, bo wiem, że niektórzy z Was nie przychodzą tu dla makijaży. Tam widzieliście, bo ja nie wiem, jak ja to zmontuję, ale widzieliście parę takich i mierzymy i tak naprawdę golarkę moją do twarzy, która jest po prostu genialna. Ogoliłam sobie nią, słuchajcie, ręce też. Jest genialna, naprawdę. Ale przejdźmy do tego, że minął mi rok na tym kanale. Projekt rozpoczęłam po namowach dziewczyn, które znają mnie dobrze z drugiego kanału, który podlinkuję Wam pod tym filmem. I tam mnie namówiono, bo kiedyś prowadziłam taki ogólny kanał Beauty i tam na tym kanale Beauty też były mierzymy i ono się cieszyło faktycznie zawsze bardzo dużą popularnością i bardzo dobrze się oglądało. No i tak zostałam tak naprawdę namówiona na to, żeby zrobić to, a że nie chciałam już mieszać kontentu, bo tam zrobiłam na tamtym drugim kontencie stricte perfumowy, tematykę stricte perfumową, nie chcąc tego po prostu już mieszać, no to postanowiłam otworzyć drugi kanał i tylko 2 kanały mi wolno mieć, słuchajcie. YouTube nie pozwala już otworzyć trzeciego kanału, bo miałam jeszcze pomysł na jakieś podcastowe tematy albo komentary jakieś zrobić. Chciałam się w to trochę pobawić, ale niestety. Więc to, co ewentualnie jakieś inne treści jak chcę, to muszę wszystko już robić na tym kanale. W każdym razie, no też nie chcę, żeby te treści były nie wiadomo jak wymieszane, aczkolwiek chyba takie nowe treści też się tutaj, jest wysokie prawdopodobieństwo, że pojawią. Na razie jeszcze dopiero to jest w moich jakichś tam rozpatrywaniach, ale niekonkretnych planach, dlatego nic Wam nie zdradzę. I co teraz chciałabym Wam powiedzieć? No tak, dziękuję za wszystkie gratulacje pod tym postem. Dziękuję za ten rok, dziękuję za subskrypcję, za oglądalność. Bardzo, bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za komentarze, które mi piszecie. Jestem mega wdzięczna. No i teraz może przejdziemy sobie do odpowiadania na pytanie. I tak, Circle of Life, taki nick. Czy przewidujesz korzystanie z medycyny chirurgii estetycznej w przyszłości? Generalnie nie wiem, jak odpowiadać na na tego typu pytania. Dlatego, że tak, z jednej strony ja bardzo często o tym myślę, bo mam coś takiego, że przytłacza mnie trochę starość.
starość. Też, ojejku, to jest wszystko tak brzmi dziwnie. Przytłaczają mnie zmiany, które następują w ciele, na twarzy i tak dalej. Ja po schudnięciu bardzo chciałam iść na lifting twarzy i mój mąż stwierdził, że jeżeli to się za jakiś tam czas nie wchłonie, nie poczujesz się lepiej albo nie przejdzie Ci, no to okej, możesz iść na ten lifting twarzy. No i bardzo chciałam iść na ten lifting twarzy, ale to coraz bardziej mi oddala się ta kwestia. Teraz mam czy zrobić jakąś plastykę brzucha typu trochę wycięcie nadmiaru, ale to też zaczęło mi się wchłaniać, więc w sumie zaczyna trochę ten problem mnie omijać, bo naprawdę to wszystko wygląda nieźle. Ale myślę, że też nie będzie to wyglądało tak super, jakby mogło wyglądać, gdybym taką operację sobie zrobiła. Jeżeli pytacie o jakieś botoksy, nie zamierzam. Żadne iniekcje w ogóle wstrzykiwane w twarz raczej u mnie nie wchodzą w grę, bo ja po prostu tego bólu nie lubię. Chociaż z drugiej strony miałam jedną laseroterapię na twarzy, to miała być właśnie taka liftingująca. Powiem Wam generalnie, że ja po prostu w to nie wierzę. Co innego jest botoks i iniekcja, która faktycznie Wam wygładza tę twarz, też powoduje, że pewne ruchy twarzy nie są możliwe, w związku z tym nie pogłębiają się te zmarszczki. Ale nie wierzę w te różne jakieś laseroterapie, że coś tam zliftingujecie, podniesie Wam twarz. Według mnie, na mnie to nie działa. Może na kogoś działa, na mnie to nie działa. Więc po prostu szkoda moich pieniędzy. Ja raz poszłam na coś takiego, bolała mnie twarz przez tydzień, a efektów tak naprawdę nie było żadnych, więc po prostu uważam, że bez sensu wydałam 2000 zł, tak? Także generalnie chyba nie, ale nie wykluczam tego. Jestem na to otwarta. Uważam, że jeżeli mam się poczuć lepiej, to ok, ale też bez jakiejś presji nakładania na siebie. Staram się przynajmniej tak myśleć o sobie, że dobrze jest jak jest, że przecież to nie da mi tak naprawdę szczęścia. To zmieni coś na chwilę, ale tak naprawdę to nie od tego zależy, czy ja się będę ze sobą czuła dobrze, czy nie. To zależy tak naprawdę od mojej głowy, od mojego nastawienia, od tego, czego ja chcę. Bo nie oszukujmy się, czas płynie, ja nie będę coraz młodsza, nie będę wyglądała coraz młodziej i też może nie chcę wyglądać jak reszta. To jest kolejna rzecz. Ja mam wrażenie, że wszyscy wyglądają tak samo. Ja mam wrażenie, że te memy, które są pokazywane, bo jest tych memów dużo, gdzie pokazują, że po prostu każda dziewczyna wygląda tak samo. Takie same usta porobione, botoks, te policzki uwypuklone, tutaj bardziej żuchwa zaznaczona, że one wszystkie wyglądają tak samo. I ja zaczynam mieć takie wrażenie, jak patrzę na jakieś filmiki na TikToku i tak dalej, przede wszystkim może te hotele Paradise i tak dalej, to wszystko zaczyna wyglądać tak samo. Wszystkie, które są przerobione, zaczynają wyglądać tak samo. I to nie wiem, czy to wychodzi, że to jest, powodem tego jest to, że po prostu chirurdzy są nauczeni pewnej sztuki i nieumyślnie, ale przez to, że mają pewne umiejętności i pewien wizerunek, jak powinno się pewne operacje przeprowadzać, powoduje, że każdy tak naprawdę ma przeprowadzoną taką samą, bez względu jaką ma twarz. W związku z tym w efekcie wygląda tak samo. Kiedyś chciałam sobie poprawić usta, ale tak naprawdę po co? Będę wyglądała jak reszta. Powiem Wam, że nie zamykam się na to, ale tylko i wyłącznie, jeżeli to faktycznie ma coś wnieść do mojego życia, jeżeli ja poczuję, że to zmieni mindset mój, to wtedy tak. Bardzo się rozgadałam. Przepraszam. Następne. Kim jesteś z zawodu? Ja prowadzę własną działalność gospodarczą od lat. I tak naprawdę od lat pracuję w branży budowlanej.
Generalnie handluję. Zawsze byłam w tym dobra w sprzedaży. A oprócz tego znam się na tej robocie. Po prostu tyle lat już jestem w tej budowlance, że znam się na tej robocie i głównie z swojej działalności czerpię zyski. Aczkolwiek ostatnio mi doszło właśnie dzięki tej pasji perfumowej też sprzedaż odlewek perfumowych, sklep internetowy, który otworzyłam, sama utworzyłam, ale mimo wszystko to wszystko się opiera na działalności gospodarczej, także generalnie prowadzę firmę. Czy zajmujesz się też czymś zawodowo, czy skupiasz się na rozwijaniu działalności w internecie? No właśnie powiedziałam, że tak, że zajmuję się. Chyba że pytanie, kim jesteś z zawodu, chodziło o moje wykształcenie. Dla mnie zawodem jest tylko to, czym się zajmujesz, co wykonujesz w praktyce. Natomiast jeżeli ukończyłeś jakieś studia, ale nie przepracowałeś w tym temacie nawet jednego dnia, to nie jest to Twój zawód, to jest Twoje wykształcenie, ale raczej z zawodem to nie ma nic wspólnego. Więc jeżeli Ci chodziło o wykształcenie w tym wcześniejszym, tak domniemam, skoro te drugie pytanie padło, to ja jestem z wykształcenia, nie wiem jak to nazwać, bo to jest bardzo długa nazwa, ale biznesu rolnictwa. Ja się wykształciłam, jestem inżynierem tak naprawdę marketingu i biznesu w rolnictwie. I to. Natomiast nigdy nie przepracowałam ani jednego dnia w tej branży. Zawsze zajmowałam się czymś innym. No i tak jak mówię właśnie, czy zajmujesz się też czymś zawodowo, czy skupiasz na rozwijaniu działalności w internecie. Zajmuję się czymś zawodowo i skupiam się na rozwijaniu działalności w internecie. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Po prostu dla mnie to wszystko to jest praca, tak naprawdę. Perfumy są pasją, ale przekształciłam ją też trochę w pracę. Mimo wszystko nadal daje mi dużo satysfakcji, nadal jest moją pasją, nadal uwielbiam poznawać zapachy i absolutnie nie spowodowało to, że otworzyłam sklep internetowy, nie wiem, zmniejszenia entuzjazmu w kierunku perfum. Absolutnie nie, wręcz moim zdaniem rozbudowało ją i powiększyło jeszcze tę pasję. Więc ja łączę po prostu kilka światów. Kolejne pytanie od Circle of Life. Czy chciałabyś być wegetarianką? O Jezus Maryjo. Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to. To nie jest tak, że ja chciałabym. Zawsze byłam mięsożerna. Też nie przyświecał mi cel jakiejś bardzo ochrony zwierząt i tak dalej. Nie będę ukrywała, że mam psa, ale to nie znaczy, że nie wiem, strasznie mi zależy na życiu kurcząt, czy indyków, czy nie wiem. Zależy mi na pewno na jakiejś równowadze i jak najbardziej, ale tak naprawdę Wam powiem, zależy mi na tym, żeby czuć się zdrowo. Zależy mi na moim samopoczuciu, na tym, żeby po prostu bardzo dobrze funkcjonować i się czuć. Niejako przez to moje zdrowie trochę zostałam, nie wiem czy zmuszona, bo akurat mi to odpowiada, no ale dobrze, uznajmy, że zmuszona do tego, żeby tego mięsa nie jeść. Ono mi po prostu zwyczajnie szkodzi. W małych ilościach mogę, ale nie jest to tak, że ja codziennie mogę zjeść mięso, bo po prostu faktycznie nie czuję się najlepiej. Dlatego też nie zrezygnowałam w 100%. Zdarza mi się zjeść normalnie mięso w weekend, jakiegoś indyczka czy coś w ten deseń. Oczywiście, że tak. Natomiast nie przyświecał mi nigdy taki cel ochrony mordowanych, bo tak mówią wegetarianie i weganie, tak, że po prostu w straszny sposób są te zwierzęta mordowane i to jest taki wyraz tego, że się na to nie zgadzają i że po prostu nie chcą brać w tym udziału jedząc mięso, no bo jeżeli byśmy wszyscy przestali jeść to mięso, to faktycznie na pewno by się to w efekcie zmieniło.
Ja uważam, że i tak dużo się zmieniło. Sam fakt, że jest ogrom firm, które zaczęło robić żywność wegańską, bo zrobiło się to na tyle popularne. Ja jestem za jakąkolwiek taką, ogólnie podziwiam ludzi, którzy po prostu mają jakiś taki swój własny rozum, wiedzą czego chcą i podążają za tym i nie boją się tego robić, bo to nie jest łatwe być wegetarianinem, może już teraz łatwiejsze, ale kiedyś to było moim zdaniem nie do pomyślenia. Moja mama jakby żyła i bym jej powiedziała, że nie jem mięsa, jestem wegetarianką, to myślę, że spadłaby z krzesła. Ale to też nie jest tak, żeby tego nie zaakceptowała, bo ogólnie była taką bardzo otwartą osobą, ale myślę, że spadłaby z krzesła, no bo ja akurat mięso zawsze lubiłam. A sprawa, że mi szkodzi, to jest totalnie już abstrahując inny temat, nie? Także nie, wegetarianką w pełnym słowa tego znaczeniu i z myślą, o której powstało to słowo dla określenia osób, które robią to ze względów prozwierzęcych, nie. Ze względów zdrowotnych myślę, że też w 100% się nią nie stałam, no bo wiadomo, że czasami jakieś mięso sobie zjem. Także generalnie uznajmy, że nie. Dobra, słuchajcie, wezmę tę paletkę do zużywania. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Nie wiem, jak tam pójdzie, ale może zobaczymy. Dobra, następne pytanie. Katarzyna Biały. Super, ja bym chciała wiedzieć, od kiedy tak mocno ruszyłaś w tą perfumową drogę? Czy to jakiś konkretny zapach? Bo wcześniej kanał był bardziej beauty. No właśnie, i Kasia o tym wie, że wcześniej kanał był bardziej beauty, bo był. Ja nie pamiętam dokładnego momentu. Ja myślę, że tak 100% ruszyłam w tamtym roku, tak naprawdę. W tamtym roku stał się to kanał, tamten drugi oczywiście, kanał, z którego mnie spora część tej widowni zna, stał się perfumowy. Co za tym szło? Przede wszystkim ta część beauty świata jest okropna. To są po prostu ludzie, którzy idą po trupach, są zawistni. W ogóle nie chciałam do tego grona tych ludzi należeć. Wiecznie były jakieś dramy, wiecznie się coś działo, wiecznie coś nie tak, ktoś na kogoś. To mnie też, ja też miałam pewne przejścia i po prostu nie chciałam należeć do tego świata. Świat perfumowy jest totalnie inny. Tutaj nikt się... Oczywiście zdarzają się wyjątki i są ludzie, którzy tak samo idą po trupach do celu, ale po prostu się od takich ludzi trzymam z daleka i trzymam tylko z tymi, którzy coś wnoszą fajnego, pozytywnego do mojego życia. Natomiast czy był to konkretny zapach? Nie. Ja Wam powiem tak, że ja się dziwię, że ja na to nie wpadłam, żeby w ogóle zaczynać nie z beauty kanałem, tylko właśnie z perfumowym. Dlatego, że ja od bardzo dawna oglądałam kanały perfumowe. Zaczęłam w ogóle od Jeremy'ego Fragrance, a na polskim od Kasi Miskate YouTubie. Uwielbiałam ich słuchać. Uwielbiałam słuchać tych opowieści. Uwielbiałam oglądać te filmiki. One mnie relaksowały, ale ja też robiłam zakupy po każdym tym filmiku. Po prostu. Więc ja się dziwię, że ja nie wpadłam na to, że powinnam właśnie nagrywać o perfumach, a nie o makijażu. Bo makijaż oczywiście zawsze był moją tam pasją, ale w sensie raczej takiej pasji relaksacyjnej, że po prostu ja lubię usiąść, ja lubię ładnie wyglądać. Pod tym kątem, ale nie pod kątem tak naprawdę nagrywania. Nie wiem dlaczego. Myślałam, że to będzie dla mnie dużo prostsze. Ja się też nie spodziewałam tego,
jaki ten światek jest ogólnie na tym całym YouTubie, że to jest takie toksyk, że to jest takie okropne, że tam są tacy ludzie, że nagrywają osoby, które po prostu są żądne krwi i po prostu żądne tego, żeby komuś uprzykrzyć życie. Oczywiście są takie żądne krwi też na perfumowym YouTubie, ale tak jak mówię, mam swoją ekipę, z którą się trzymam i staram się o innych nie myśleć i ich po prostu nie wspierać, nie oglądać i tyle. Też mnie tego YouTube nauczył. Także to nie był konkretny zapach, chociaż można by rzec, że ja zawsze lubiłam pięknie pachnieć, uwielbiałam szukać, kupowałam z poleceń wszystko, uwielbiałam po prostu szperać i wyszukiwać jakichś takich bardzo fajnych, przyjemnych zapachów i dziwię się, tak jak mówię, że nie zaczęłam tego robić właśnie na YouTubie, bo ogólnie nagrywanie na YouTube chciałam robić od zawsze. Od tak naprawdę 2016 roku ciągle myślałam o tym, żeby nagrywać na YouTube. Nigdy się nie odważyłam, co okazało się później głupotą, bo to były najlepsze lata, żeby w ogóle zacząć YouTube. No ale cóż, inni co się odważyli, są już teraz w innym miejscu niż ja. Ale też mi nie zależy. Mi zależy na tym, żeby mieć fajną publiczność. Mi zależy na tym, żeby po prostu zebrać fajnych ludzi z fajną energią. Bardzo dużo Was poznałam, widzów, dzięki YouTube'owi. Te znajomości są bardzo wartościowe dla mnie i to są ludzie, którzy po prostu myślą podobnie do mnie i to jest fascynujące, że w życiu realnym jest ciężko takie osoby spotkać, a właśnie w internetowym można spotkać naprawdę przyjaźnie nawet, mogę to tak powiedzieć, a już na pewno takie bliskie znajomości. Generalnie nie było jednego zapachu, ja po prostu zawsze kochałam pięknie pachnieć, uwielbiałam to. Dobrze. Anecznik. Cześć Aniu, w ogóle. Właśnie jesteś jedną z tych osób, które udało mi się dzięki YouTube'owi poznać i które po prostu uważam za super świetne osoby wartościowe, które warto było poznać i warto mieć takich właśnie znajomych jak Ty. I teraz tak, Ania nie napisała pytania z tego co wiem, tylko chciałabyś zobaczyć w filmie zdjęcia z dzieciństwa. Ja mam taki problem, że generalnie wszystkie zdjęcia z dzieciństwa zostały w rodzinnym domu, który przejął mój brat. I ja nie wiem, co z tymi zdjęciami się stało, gdzie one są. On ten dom wyremontował, co on zrobił z tymi rzeczami. Naprawdę, uwierzcie mi, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast przyniosłam album i postaram się wyjąć jakieś zdjęcia z niego, z mojej podróży do Monachium. Tak naprawdę to jest jedyne, co mam. No i postaram się Wam pokazać tam, gdzie jestem sama, oczywiście, bez innych ludzi. Tu na przykład to jest właśnie zdjęcie z Monachium. Zobaczcie, jaka byłam chuda. Dlatego mówię, że ja przez większość swojego życia raczej byłam chuda. Nie wiem, czy to w ogóle... O, może tak. Może tak. Tak tutaj wyglądam i tutaj mam 13 lat. I nie mam za bardzo nic jako jeszcze młodsza, ale może gdzieś będę miała takie zdjęcie. O, zobaczcie. Tu widzicie w ogóle? Mam nadzieję, że widzicie. To jest wszystko ja, tylko no właśnie, nie chcę wyostrzyć. No strasznie takie... Dobra, to za ciemne jest po prostu i nie chcę wyostrzyć, ale zaraz coś znajdziemy. Tu na przykład w zoo. O, to jestem ja właśnie. O, tutaj jestem, mam 6 lat.
Tu mam 6 lat. To jest z moją siostrą, dlatego ją zasłonię. Ale Wam pokażę mnie w łóżku. Taka byłam malutka. Tu z moją mamą. Mamę mogę Wam pokazać, już jej na tym świecie nie ma. Tu jest z moją mamą. No. I czy ja jeszcze coś mam takiego, żeby Wam pokazać? Jakieś takie zdjęcie? To nie wiem. Tu dużo jest moich rodziców. Ale tak mnie to chyba... No, nie mam za bardzo więcej. Tu też jest z moją siostrą, to już jak byłam starsza. Chyba przed studiami to było jakoś, z liceum. O. No i tak naprawdę tyle. No, co ja Wam więcej mogę pokazać? Tak naprawdę tyle, kochani. Nie mam za bardzo zdjęć takich, wiecie, stricte w wózku i jeszcze jakby ktoś mnie w pieluszce chciał zobaczyć, to gdzieś tam były takie zdjęcia, bo ja miałam brata, który był fotografem, miał profesjonalny aparat i wywoływał nam też zawsze zdjęcia, więc ja należę do tych osób szczęśliwców, gdzie naprawdę mieliśmy te zdjęcia z dzieciństwa, nie każdy tam sobie mógł na to pozwolić, a ja naprawdę mam, jak byłam malutka, ale no tak jak mówię, nie mam dostępu do tych zdjęć, więc nie pokażę Wam. No i jeszcze tutaj Ania, Anna, nie chciałabym Nika zmieniać, Niku. Jeszcze tutaj Ania tak napisała. Czy korzystasz z zabiegów kosmetyczki lekarza medycyny estetycznej? To ja już na to pytanie odpowiedziałam, że póki co nie, ale nie wykluczam. Natomiast boję się też takich rzeczy. Boję się, że coś pójdzie nie tak, że mnie bardziej oszpecą niż mi zrobią, wiecie, in plus, że będę niezadowolona, że nie będę się jej poznawała w lustrze i że no, będę wyglądała abstrakcyjnie, a wolałabym tego uniknąć. To już chyba wolę się zestarzeć i po prostu zaakceptować fakt, że moje ciało, moja twarz będą się bardzo, bardzo zmieniały, niż wydać kupę pieniędzy i później się zastanawiać, czy ja to ja. Bo tak może być, nie? Czy o stan skóry dbasz głównie substancjami aktywnymi z kosmetyków? Tak, tylko i wyłącznie. Nic innego nie robię, absolutnie. Używam po prostu od lat pielęgnacji i tak jak Wam ostatnio mówiłam, na jakie substancje stawiam, obserwuję swoją skórę, patrzę, co ona lubi i tylko tyle. Także nie mam żadnego botoksu, żadnych kwasów hialuronowych sobie nie strzykuję, czy tam nie wiem, co tam jest jeszcze, bo ja też dobrze się nie znam. Absolutnie nie. Kolejne pytanie, Katarzyna Zalewska. Zdradzisz nam, ile masz lat? Oczywiście, że zdradzę. No, mam 42 lata póki co. W tym roku kończę 43, ale nadal mam 42, więc tak będę mówiła. No i tyle. I co? I to by było na tyle. Także nie ma tych pytań dużo. Widocznie za dużo Wam o sobie mówię i nie macie mnie o co zapytać. Dlatego tam są też inne rzeczy w tym filmie, które Wam pokazuję, no bo między innymi dlatego, że same Q&A to by było chyba zbyt krótkie. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną bardzo miło czas. Gdyby oczywiście w Waszej głowie pojawiły się jeszcze jakieś pytania albo zapomnieliście, że był ten post, pod którym te pytania mieliście zadać, to możecie po prostu pod tym filmem napisać w komentarzu, a ja odpowiem na ten komentarz i tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Buziaczki kochani. Pa, pa!